Dzień dobry! Prosto z cytrynowego gaju, z trasy wijącej się wśród pomarańczowych i cytrynowych drzewek. Rozpoczynam kolejny odcinek i zapraszam Was do kolejnego odcinka prosto z Sycylii. Odcinek, jak już wiecie, nowa seria, ponieważ dostaję bardzo dużo pytań o to, jaki rower dla dziewczyny, o to, jakie mam opinie na temat różnych rowerów, które gdzieś tam mi wysyłacie. No i postanowiłam zrobić to wreszcie, nagrać dla Was odcinek, a w zasadzie serię odcinków mówiących o tym, jakie ja rowery polecam, na jakich jeżdżę, no i przedstawiające trochę markę, z którą współpracuję, a mianowicie markę Leaf Cycling. Także w takich pięknych okolicznościach zapraszam. Pierwszy odcinek, jaki rower szosowy. Jaki rower szosowy dla dziewczyny. Jedziemy. Jeśli oglądacie moje filmy regularnie, a mam nadzieję, że tak jest, to na pewno wiecie, że jednym z głównych partnerów kanału jest marka Leaf. Jestem, myślę, dumną ambasadorką tej marki i przyznam szczerze, że to chyba będzie już dobre 10 lat, kiedy razem współpracujemy i kiedy właśnie jeżdżę na rowerach tej marki. Na początku były to rowery enduro. Na początku były to rowery MTB, potem przesiadłam się oczywiście na gravela i na czołowy model Leaf Devote. No a teraz tutaj na Sycylii jestem na Langmie, czyli na modelu szosowym, który przeznaczony jest dla dziewczyn, które chciałyby trochę pojeździć po szosie, trochę się pościgać. Bardzo mocno już sprawdziłam ten rower. W zasadzie mam go od roku i trochę jeżdżę sobie na nim tu i tam. I tak pomyślałam, że bardzo mało mówię o tych rowerach. Dlaczego akurat Leaf? Dlaczego ta marka? Dlaczego tak dobrze mi się współpracuje z tą marką? Podjazd. Chwila. A może się zatrzymię. Jak pewnie większość z Was kojarzy, Leaf to jest siostrzana marka Gianta. Giant, firma produkująca rowery od lat, znana, mająca naprawdę ugruntowaną już pozycję na rynku. No i Leaf powstał jak gdyby taka odnoga, taka działka rowerów dla kobiet. Osobna oczywiście marka, osobny brand. I w ogóle z historią powstania Leaf jest bardzo, z powstaniem Leaf jest związana bardzo fajna historia, a mianowicie właśnie jedna z pracowniczek Gianta, Bonnie Tu, pracując w firmie rowerowej, gdzieś tam zaczęła też jeździć na tym rowerze, została wciągnięta w rowery, ale niestety w momencie, kiedy chciała zacząć jeździć na rowerze, okazało się, że właśnie musi mieć męski rower, musi go dopasować jakoś do siebie, musi mieć męskie ciuchy, strasznie jej się to nie spodobało, no i postanowiła coś z tym zrobić. Generalnie bardzo polecam obejrzeć sobie o tym film, można go znaleźć na YouTubie, jest bardzo fajny, pokazujący w ogóle całą historię właśnie powstania. Także zapraszam Was, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to obejrzcie sobie film o Bonnie Tu. Ja nie będę bardziej spoilerować, bo to bez sensu. A ja kilka słów dalej, kontynuacji tego, dlaczego właśnie z Leaf. Leaf już jest partnerem kanału naprawdę od wielu, wielu lat i super jest właśnie, że razem z Leafem, marką, która wspiera kobiece kolarstwo, wspiera naprawdę bardzo wiele teamów kolarskich, wspiera wiele inicjatyw dziewczyńskich, właśnie po to, żeby jak najwięcej tych dziewczyn jeździło na rowerach, żeby zaczęło wchodzić w kolarstwo, żeby interesowało się tym wszystkim, żeby rozwijały swoją rowerową pasję. No i to się jak gdyby idealnie połączyło. Sycylia, nie wiem po co, stoję na brzegu, nie?
Sycylian. To się idealnie połączyło właśnie z tym, z moimi działaniami, które właśnie też mają na celu pokazywanie rowerów, pokazywanie tego, jak jest pięknie. Więc podsumowując już tą część wypowiedzi, dzisiaj konkretnie będę Wam mówić oczywiście o marce Leaf, o marce, z którą współpracuję, więc jest to trochę, można byłoby powiedzieć, materiał sponsorowany, ale sponsorowany w żaden sposób Leaf jakby nie wpływa na moją opinię, w żaden sposób nie mam żadnych ograniczeń odnośnie tego, co mówię na ten temat, co mówię, jakie mam opinie na temat rowerów, na których jeżdżę, a te rowery naprawdę są warte zwrócenia uwagi, szczególnie przez dziewczyny. Dlaczego? O tym zaraz. Tam jedziemy. Castiglione di Sicilia. Pięknie. A dlaczego Leaf? 3 bardzo ważne powody. Ponieważ są to rowery zaprojektowane, stworzone z myślą o kobietach. I dzięki temu mają odpowiednią geometrię, mają małe rozmiary, dzięki czemu osoby poniżej 1,60 m wzrostu są w stanie znaleźć sobie fajny rower enduro, fajną szosę, fajnego gravela i nie muszą wtedy mieć mniejszych kół, jak dzieje się to bardzo często w przypadku innych marek. Generalnie geometria tych rowerów jest naprawdę bardzo, bardzo komfortowa. Druga rzecz, no to oczywiście to, że to jest brand zrobiony przez kobiety i robiony ciągle przez kobiety. Te rowery są projektowane, graficzki wymyślają piękne malowania. No generalnie bardzo wiele kobiet przy produkowaniu tych rowerów, przy tworzeniu ich jest zatrudnionych i Leaf generalnie również wspiera bardzo mocno kolarstwo kobiece. Na pewno mieliście okazję widzieć Tour de France kobiecy, gdzie Leaf był bardzo mocno obecny. Pewnie znacie różne teamy rowerowe, które również są brandowane przez Leafa. No i wiele takich inicjatyw, jak chociażby ta, ponieważ Leaf, jak mam nadzieję wiecie, również wspiera nasze obozy. Robimy 2 polskie obozy rowerowe dla kobiet. Robimy czasami ustaweczki w Warszawie teraz. Robimy też szkolenia, co ważne, darmowe dla dziewczyn z wymiany dętki, z podstawowych napraw przy rowerze. Także generalnie Leaf skupiony jest wokół kobiet, nie tylko robiąc dla nich rowery, ale też jak gdyby animując i rozwijając całe środowisko rowerowe. No i trzecia, ostatnia ważna rzecz, no to to, że te rowery są piękne, mają piękne malowania. Chyba jeszcze nie widziałam brzydkiego roweru Leafa. Mają super kolory. Ten, który mam tutaj, no motylki, przepiękny. Jasne, o gustach się nie mówi, ale to jest obiektywnie rzecz biorąc naprawdę fakt, że te rowery są ładne, kobiece, geometria, wygląd, więc nic, tylko brać i jeździć. Pora wreszcie przejść do konkretów. Rower, o którym dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć i o którym mówię, to jest Langma. Szosowa propozycja od Leaf dla osób, które potrzebują, dla dziewczyn, które chciałyby
spróbować jazdy na szosie, które chciałyby spróbować szybkości, miałyby ochotę pojeździć w takich warunkach i okolicznościach przyrody jak my, a także takich, które miałyby ochotę może spróbować jakiegoś ścigania, ponieważ jest to rama, jest to rower przygotowany dla osób, które mają już konkretne jakby wymagania, mają konkretne oczekiwania, chcą trochę mocniej przycisnąć, chcą może właśnie się pościgać. Ja może taka nie jestem, ale generalnie też wyciągam z tego roweru naprawdę bardzo dużo frajdy i przyjemności, ponieważ nie dość, że jest on naprawdę super fajny, twardy, sztywniutki, szybki, to jednocześnie bardzo, bardzo komfortowy. To jest rama w rozmiarze XS. Ja mam 162 cm wzrostu, wybrałam ramę XS-kę. Teoretycznie według tabelek mogłabym wejść jeszcze na S-kę, natomiast dla mnie S-ka jest za długa. Ja jestem bardzo dość krótka w tułowiu, jeżdżę bardzo z MTB, chyba mi to zostało, że wolę taką bardziej krótką pozycję na rowerze, nie wyciągam się bardzo, więc ten rower na 162 cm jest dla mnie jakby idealny. Jest to XS-ka. Przy okazji bardzo ładnie się prezentuje i niestety pewien minus oczywiście XS-ki to to, że mało się tutaj mieści, ale oczywiście co, no kolarze szosowi nie wpychają tutaj żadnych rzeczy, żadnych torebek. Ja i tak już popełniłam pewnie jakieś wykroczenie w szosowym tutaj savoir-vivre i w velominati zasadach, złamałam je, mając tutaj tyle torebek i różnych rzeczy, ale to jest mój styl jeżdżenia, więc jakby jest to rower, który może być wykorzystany podczas wyścigów szosowych, które pozwala naprawdę osiągnąć bardzo duże osiągi, masło maślane, a jednocześnie ja bardzo dużo czerpię z tego roweru właśnie podczas takich długich wyjazdów, dłuższych tras pod 200 km. Jeszcze nic dłuższego nie zrobiłam, ale zrobię. W tym roku szykuję się do szosowego wyścigu Mazowiecki Gravel, ale na szosie właśnie. No i na tym rowerze będę startować. Co dla mnie było bardzo ważne, to to, że mamy tu naprawdę karbonową ramę z wysokiej jakości kompozytu Advance. Te rurki są specjalnie uformowane tak, żeby były one w pewnym sensie aerodynamiczne, To, co dla mnie ważne, to to, że do tej ramy mamy całkiem sporo miejsca, żeby zmieścić tutaj opony 32 mm. Ja mam aktualnie zmienione opony, które nie są tutaj seryjne w zestawie, ponieważ wymieniłam sobie na troszkę większe. Mam 32 mm właśnie, a w zestawie seryjne, z tego co pamiętam, przyszły mi 30 mm. Także 32 balonik to jest właśnie idealny taki tutaj na te nasze sycylijskie jeżdżenie. I ja myślę, że dla mojego komfortu to jest po prostu idealne rozwiązanie. Rower, jeżeli chodzi jeszcze o ramę, no to oczywiście nie można nie wspomnieć o tym przepięknym, przecudnym malowaniu. No, robi to robotę, tak? Rower też przede wszystkim, żeby na nim jeździć, żeby nam się dobrze na nim jeździło, no to musi wyglądać, musi nas zachęcać do jazdy. Jeżeli chodzi o osprzęt, no to tutaj powiem jeszcze tylko w tym fragmencie o kołach, ponieważ rower przychodzi do nas oczywiście z karbonowymi kołami Hookless. 36 to są systemowe koła, napiszę Wam tutaj na dole, ponieważ nie ma ich teraz tutaj w rowerze. Napiszę Wam to w dole filmu w opisie odcinka. Ja wymieniłam z racji tego, że współpracuję z marką DT Swiss, no to wymieniłam sobie na kółka DT Swiss ERC o stożku 35 mm. Idealnie to ze sobą pasuje, idealnie to działa, natomiast no, oczywiście te koła, które przychodzą oryginalnie, też są karbonowe, tylko różnią się właśnie systemem. Tamte są hookless, te są hooked, tak można by było powiedzieć. Nie jeździłam w zasadzie na tych kołach tamtych, ponieważ od razu je wymieniłam, więc tutaj niestety nic Wam nie powiem, natomiast miałam okazję jeździć na gravelowych kołach Gianta, które bardzo fajnie działały, były bardzo wytrzymałe w gravelu. Wiecie, że moje gravele to bardzo często są kamienie korzenie, więc naprawdę robiły kółka robotę. Podejrzewam, że tak samo jest dokładnie w przypadku Langmy.
tyle na temat ramy, tyle na temat kółek. Reszta za chwilę na temat osprzętu i innych bajerów. Pojedzone, kalorie załadowane na nowo, więc na podjeździe znowu trzeba je spalić. I idealnie na podjeździe, żeby poopowiadać Wam o napędzie. Tylko właśnie muszę przerzucić przerzutkę. Co my tu mamy? Mamy tutaj napęd 2×12 z korbą 33×46 zębów, a z tyłu zębatkami 10×36, więc jest całkiem miękko. Więc takie stromizny, jak tu się zdarzają na Sycylii, całkiem przyjemnie się podjeżdża. Ponieważ przełożenie mamy poniżej 1, co w przypadku wielu rowerów często nie ma miejsca, więc mamy najmniejszą zębatkę z przodu 33, największą z tyłu 36, co daje nam naprawdę bardzo fajny stosunek zjazdu trochę. Napęd oczywiście elektroniczny, to jest SRAM Rival. Jak działa? Bardzo dobrze. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy warto w rowerze mieć taki napęd, to zdecydowanie tak. Ludzie dzielą się na dwie grupy osób. Ci, którzy jeżdżą na elektronice i ci, którzy zaczną jeździć na elektronice. To naprawdę ma sens, jest bardzo fajna sprawa. W połączeniu oczywiście z manetkami mamy Rivala, mamy hamulce. Ten sam poziom, oczywiście tarczowe, bo jak żeby inaczej. Działa to naprawdę wybornie. W przypadku roweru XS warto zwrócić uwagę na to, że mam tutaj też korbę długości 165 mm, czyli całkiem krótka. Mamy też tutaj dodany pomiar mocy, co ciekawe, jest tu pomiar mocy w korbie od Gianta. Niestety tutaj mam pewien problem, ponieważ ostatnio zaczął on mi się jakoś szybko wyładowywać i chyba będę zastanawiała się nad jakimiś działaniami reklamacyjnymi, naprawczymi, no bo tutaj nie działa to tak jak trzeba. No i ostatni zestaw do opisania, no to oczywiście te miejsca styczności rowerzysty z rowerem, czyli mamy kierownicę, siodełko i sztycę. Mamy tutaj karbonową sztycę i karbonową kierę, dzięki czemu komfort jazdy jest naprawdę całkiem wysoki. Kierownica jest dopasowana oczywiście w rozmiarówce. Tutaj w przypadku XS jest chyba 30, sprawdzę, bo nie pamiętam, 36 albo 38 mm. Zaraz Wam to napiszę tutaj na dole. Bardzo przyjemna, bardzo wygodna kierownica. Myślę, że warto powiedzieć bardziej trochę coś więcej o sztycy, ponieważ w przypadku Gianta mamy tutaj naprawdę te wszystkie sztyce z technologii Diffuse. Tutaj to jest troszkę inaczej, ale generalnie karbonowa sztyca bardzo fajnie działa i naprawdę niweluje jakieś takie... Widać często, że ona po prostu pracuje. Fajnie to idzie. O, redukcja. Wybaczcie moje zasapanie. No i siodełko, to jest siodełko giantowskie Alacra i przyznam szczerze, że ja zazwyczaj zmieniam sobie siodełka, ponieważ jeżdżę na Selle Italia Novus takim modelu
Natomiast tutaj nie zmieniłam i jestem bardzo zadowolona. Słyszałam właśnie, że wiele kobiet sobie chwali te siodełka i faktycznie jest mega wygodnie. No i co, to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o sprzęt. Jeżeli chodzi o wrażenia, no to cóż tutaj powiedzieć, no mega dla mnie komfortowy i wygodny rower, ale pozwalający naprawdę osiągać większe prędkości. Myślę, że dla osoby, która gdzieś tam się ściga i liczy waty, cyferki, na pewno pozwalający na dołożenie do pieca. Tak jak mówiłam, w rozmiarze XS idealny na 1,60 m, 1,62 m wzrostu. Jeżdżę na nim już od w zasadzie roku i po takim rocznym teście naprawdę uważam, że to jest mega fajny rower i warto się nim zainteresować, jeżeli takiego roweru szukacie. Dobra, na razie kończę, bo już tutaj Wam za bardzo sapię, a sama nie lubię takich sapanych odcinków. Także jadę i podsumowanie na górze. No i wróciłyśmy do naszego cudownego gaju cytrynowego. Pachnie tutaj tak cytrynami, że to jest niesamowite. I obiecane kilka słów podsumowania dla Was. Rower Langma Advanced Pro w jednorazowym, limitowanym, może nie jednorazowym, ale limitowanym malowaniu. Piękny, niebieski, w motylki. Cóż, no rower, który można dwójnasób wykorzystać sobie, można z niego zrobić super ścigancką maszynę, na której naprawdę będzie szło o osiągi bardzo wysokie. No, można zrobić sobie go na bardzo komfortową maszynę, tak jak zrobiłam to ja. Mam tutaj 32 mm opony Cadexa, tak jak już wspominałam wcześniej. Dzięki temu całe tutaj te 10 dni, które spędziłyśmy na Sycylii, naprawdę bardzo komfortowo i bezpiecznie mi się jeździło, ponieważ nie bałam się tutejszych dziur, nie bałam się tutejszych niespodzianek na drogach. Co fajne, dla mnie bardzo fajnie złożony jest napęd. Przede wszystkim, no wiadomo, elektronika. Uwielbiam elektronikę i jak już ktoś wsiądzie na elektronikę, to zawsze wie, no jakby nie ma powrotu do przerzutek na linki. I druga rzecz, zestawienie tutaj napędu. Z przodu mamy, tak jak wcześniej też mówiłam, korbę 33-46, a z tyłu 10-36. Dzięki temu bardzo komfortowo, bardzo przyjemnie mamy możliwość pokonywania podjazdów. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej nogi. Na spokojnie młynkować sobie można powolutku pod górę i rozkoszować się podjazdami. Bardzo fajnie to jest złożone. No ta możliwość łożenia grubszej opony to też jest super sprawa. Jeżeli chodzi o sztywność, jeżeli chodzi o takie samopoczucie na tej ramie, no to naprawdę bardzo fajnie się na tym jeździ. Bardzo komfortowo. Ja, tak jak już mówiłam też wcześniej, mam XS-kę, rozmiar na 1,62 m. Jest ten rozmiar dla mnie idealny. I co więcej? Cóż Wam tu więcej powiedzieć? Bardzo fajna ta sztyca, naprawdę działa, tłumi drgania. No, powiem szczerze, że bardzo dobrze się na tym rowerze czułam przez te tutaj 10 dni, no, przez te okazjonalne jakieś tam jeżdżenie, które miałam jeszcze w Polsce. No i jestem pozytywnie nastawiona na te ściganie szosowe, które będzie na tym rowerze, mam nadzieję, moje pierwsze ultra na tym rowerze. Zobaczymy, jak przejedzie mi się 500 km, to chyba będzie ostateczny test.
A tymczasem co? No kończę już. Nie przedłużam, bo mam to w zwyczaju i lubię to robić. Jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście piszcie w komentarzach. Postaram się na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć. Jeżeli macie dziewczyny jeżdżące na rowerach, szukające szosowego roweru, to podrzućcie im ten materiał, bo myślę, że może się przydać, bo to naprawdę są bardzo fajne rowery. Na obozach dziewczyny do nas przyjeżdżają, nawet przyjeżdżają na rowerach Leaf. Po obozach też często kupują te rowery, ponieważ jest to jednak geometria dopasowana do kobiecych potrzeb. Jest piękne to, wygląda to bardzo dobrze, malowania są naprawdę zjawiskowe. No i co? Dziękuję Wam za odcinek, dziękuję Wam za oglądanie, za poświęcony czas i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!